Jutro o 8 przyjedzie do ciebie 2 facetów z PiS-u. Przywiozą dla mnie szmal. Jaki szmal? Nieważne. To gangsterzy? Zbawcy narodu, czy to jasne? Tato, a po co my w ogóle stoimy na tej granicy? Bo tak postanowiłem, synu. Umówiłem się z nimi na tej granicy, ale mogę się trochę spóźnić, dlatego pod moją nieobecność masz się zająć tym, aby było tam głośno. Masz zrobić dobry grunt pod przyszłe wybory. Ale ja jutro nie mogę, Dlaczego? bo w piątki mam siłownię. Masz też fundację i willę od Czarnka, którą ci załatwiłem i dlatego spotkasz się z nimi i zorganizujesz im taką obronę granic, jakiej za stadionem Lecha w życiu jeszcze nie widzieli. Słucham? Weźmiesz wszystkich ludzi, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile dasz radę unieść. Czy to jasne? Jeżeli któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć imigrant, rozumiesz? Jeżeli któryś z nich będzie chciał zobaczyć murzynka, Nie mam murzynki w agencji. to pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Wszystkiego ma być w opór. A jeżeli... A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego mać. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie znowu o tych pseudo bohaterach z naszej zachodniej granicy. No ale zanim zacznę, standardowo chciałem podziękować za wsparcie tego kanału, za postawienie kawki i tutaj Krzysztof 15, Tobie oraz Twojej małżonce z całego serca dziękuję za wpłatę. Naprawdę bardzo to doceniam. Jestem Wam ogromnie wdzięczny. No i jednocześnie serdecznie Was pozdrawiam. Jeszcze raz ogromne dzięki. Moi drodzy, o granicy, o tych pseudo-bohaterach już mówiłem, ale no jeszcze mam sporo do powiedzenia i pozwólcie, że podzielę się z Wami moimi przemyśleniami na ten temat. I tutaj, moi drodzy, ja osobiście uważam, że nie ma żadnego kryzysu na granicy, a jest teatr strachu, w którym głównym reżyserem, główną rolę gra właśnie zaupierzony obszczaniec, podpalacz Polski Kaczyński. I im państwo działa skuteczniej, tym bardziej Kaczyński napuszcza tych swoich bandziorów, swoje tituszki na destabilizację naszego kraju. Doskonale pamiętamy, jak to działa. Przed przejęciem przez Hitlera władzy w Niemczech jego bojówki złożone z dewiantów, kryminalistów opanowały ulice miast, dokonywały napadów, samosądów na dziennikarzach, na przeciwnikach nazizmu, na każdym, kto nie zgadzał się z tą faszystowską ideologią. No i od pewnego momentu policja też stała się bierna. Nie wchodziła im w drogę i między innymi w ten sposób faszyzm wygrał, Hitler doszedł do władzy. Zamknij oczki. Mówisz do mnie? Słuchaj, to jak będziesz żygał... Wypierdalaj stąd, kurwa. Wejdź, Wejdź, kurwa, tam na niemiecką stronę. Dlaczego chuj tu przyszło? Ale to co? Ty co, pizdę masz pod okiem, chcesz mieć Dlaczego drugą, pan czy ja? nas wygania? Ja cię nie wyganiam, zejdź z ulicy, kurwa, bo łamiesz przepis. Dlaczego pan nas wygania? Dalej powiedziałem. To policja mnie zatrzyma, na pewno nie pan. Wygonić z mojego kraju? Won, hołota! Podobno pan Polskę broni, ja jestem Polką. No a kto według Was nadaje się najlepiej do takiej brudnej roboty? Kto za parę złotych będzie atakował swojego rodaka? Ano taki właśnie gość jak Bąkiewicz. Bąkiewicz, i tutaj kilka słów może o tym przywódcy tego komando Kaczyńskiego.
W lutym 11 roku firma budowlana Bąkiewicza wygenerowała dług w wysokości około 7 milionów złotych, po czym ogłosiła upadłość. Po dojściu PiS do władzy w styczniu 2016 roku sąd umorzył zobowiązania z tytułu tego długu i formalnie oddłużył. Następnie rząd PiS podarował Bąkiewiczowi miliony naszych pieniędzy. Na Stowarzyszenie Straż Narodowa 1 700 000, na Stowarzyszenie Marsz Niepodległości 1 300 000, na Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska 100 000, na Fundację Dobrej Rady 250 000, na Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości 1 900 000, na Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości oczywiście Bąkiewicz, biznesmen, zostawił z długami. Więc nie pytajcie, dlaczego nie pracując ma pieniądze na robienie burdelu na granicy polsko-niemieckiej. I dlaczego tak bardzo angażuje się w destabilizację naszego kraju, atakowanie żołnierzy Straży Granicznej. Nigdy nas nie zatrzymacie. Tworzyliście mnie, bo to, co opowiadacie, jest taką nieprawdą, takim fałszem, takim skandalem, takim czymś, czego człowiek normalny, przyzwoity nigdy by nie zrobił. Ale wy to robicie, bo jesteście zdradzieckimi mordami, które za to wszystko kiedyś odpowiedzą. Żebyście wiedzieli, że będziemy bronili własnej ojczyzny do ostatniej chwili. A was za zdradę ojczyzny, za zdradę polskich interesów, za ściąganie niebezpieczeństwa na państwo polskie będziemy ścigali do ostatnich dni, żebyście wiedzieli. Niech żyje Polska! Jak sami słyszeliście, ta menda już się odgraża Polakom. Jeśli PiS dojdzie do władzy, da temu wykolejeńcowi większe uprawnienia, może robić to, co robiły bojówki Hitlera przed dojściem do władzy. Bo jestem pewien, że taka menda jak Bąkiewicz nie cofnąłby się przed niczym i atakowałby swoich rodaków, bo dla pieniędzy ta menda zrobi po prostu wszystko. Pokazał to właśnie w tym przemówieniu, pokazał to też atakując żołnierzy Straży Granicznych. Mając czelność jeszcze pytając żołnierzy Straży Granicznych, gdzie mają honor. No kto jak to, ale ktoś taki jak Bąkiewicz jest ostatnią osobą, która nie tylko polskiego żołnierza, ale kogokolwiek może pytać, czy ma honor, czy gdzie ma honor. Ja już to pytanie zadawałem, ale ponowię to pytanie. Gdzie Bąkiewicz i ta jego banda dziwolągów była, kiedy przez 8 lat PiS wpuszczał tysiące emigrantów i nie miesięcznie, nie rocznie, ale tygodniowo? Gdzie wtedy ta zakazana morda była? Wielki obrońca granic, wielki patriota na pokaz. Gdzie on był z tym swoim różańcem, z tą swoją armią tych pseudo-obrońców? Siedział cicho i liczył srebrniki, za które się sprzedał Kaczyńskiemu. I taka jest prawda. A teraz na zlecenie Kaczyńskiego robi szopkę pod wybory, straszy emigrantami, straszy Polaków, destabilizuje ten rząd. I o to tylko w tym wszystkim chodzi. I niech mi ktoś powie, konia z rzędem temu, gdzie Bąkiewicz był, kiedy PiS rządził i wpuszczał tysiące emigrantów bez jakiejkolwiek kontroli. Więc my cały czas wpuszczaliśmy im świadomie
wielkie rzesze, tysiące tygodniowo nielegalnych imigrantów. Jest taka prośba o to, żeby nas popierać, a nie przeszkadzać. Dziękuję bardzo. Myślę, że Białorusini i Rosjanie opuszczali już ręce, myśląc sobie, że już na tym polu oddziaływania, destabilizowania nielegalną migracją sukcesów nie osiągną. W sukurs z pomocą przyszli politycy PiS-u i Konfederacji. Rzecz jasna, na równi z Bąkiewiczem, no ale kanalia z kanalią się zawsze zwącha. Szmatecki gra tak samo pierwsze skrzypce jak Bąkiewicz. I tutaj no, chyba też nie ma niespodzianki, że Matecki wymyślił sobie akcję z pilnowaniem granicy, promuje ją swoimi tymi farmami botów, a w nagrodę od Jarka Zaszczańca znowu jest w komitecie wykonawczym PiS-u, mimo wielu zarzutów. No ale Kaczyński lubi, im większa menda, tym większe stanowisko. To już jest standard też w PiS-ie. No ale wiecie co, podejrzewam, że obecna koalicja może nie wygrać następnych wyborów. A wiecie dlaczego? Kaczyński dziś mówi, że przyjdzie taki czas, że trzeba będzie coś do tej ręki wziąć. Czyli chce uzbroić te hordy dzikusów Bąkiewicza, nie wiem, w broń, będzie kazał strzelać, w najlepszym przypadku, nie wiem, pałować, jakieś pogromy robić, nie wiem. PiS w tej sprawie uruchomił całą swoją maszynę, wszystkie swoje zasoby, że tak powiem. Uruchomił swoich polityków Konfederacji, żołnierzy Maryi, rolników, nie wiem, jakieś szturmy modlitewne i różańcowe, kiboli, nazioli, sebiksów, wierzących Republice i Gazecie Polskiej, wytatuowanych w Polskę walczącą orły, Jezuski, Maryjki, wszyscy oni pojechali na granicę i koczują tam, broniąc granicy i czując się bohaterami. Nie są funkcjonariuszami, nie mają uprawnień, ale legitymują, nagrywają, zastraszają. To banda, która nie ma nic wspólnego z obroną granic, ani bohaterstwem. Dla politycznego spektaklu plują na polski mundur. Obrońcy granicy? Raczej prowokatorzy na smyczy polityków. Także tak, PiS zrobił z tych sebiksów, Karyn i tych wszystkich wynalazków bohaterów. A oni są dumni z tego, że bronią Polski i autentycznie mają to poczucie, że bronią granic. To nic, że nie ma tam emigrantów, oni wierzą w to, co mówi PiS, że tam są hordy emigrantów i trzeba bronić granic. Oni wierzą w to, że zaraz wezmą broń do ręki i będą bronić Polski, bo tak powiedział im Kaczyński. Bo Kaczyński dał im poczucie, że nic im nie grozi, bo są bohaterami. Nikt im wcześniej takiego poczucia nie dał. Byli zwykłymi ludźmi, z których nawet niektórzy się śmiali. Ale nagle stali się obrońcami Polski, stali się wielkimi bohaterami, patriotami. No i fakt faktem, koalicja nie umie w propagandę. Manipulacje na żywym organizmie chłopów pańszczyźnianych, takie parafianie o takim niewolniku umysłowym. Koalicja nie ma takich ludzi w swoich szeregach, dlatego koalicja może przegrać wybory, bo po prostu podejrzewam, że jest nas mniej. No ale Kaczyński czy Bąkiewicz właśnie wykorzystuje takich pożytecznych idiotów, jak tu macie na zdjęciu. Gościu z koszulką JP2, czy ten młokos nie wiem, czy z prawdziwą, czy z atrapą kamizelki kuloodpornej. I oni się czują bohaterami. Pewnie w życiu nikim wielkim nie są. No ale tutaj Kaczyński im powiedział, że są bohaterami, więc
stosownie się ubrali, jak to przystało na patriotów i bohaterów. Ale tak naprawdę, moi drodzy, większość z nich nawet nie ma pojęcia, w jakim świecie żyje. A skąd pan wie, jacy uchodźcy przyjeżdżają? Jak to skąd? No bo mówi pan, że tam na zachodzie, tam są ci uchodźcy. Z Niemiec tych najgorszych przerzucają. Ale gdzie? W którym miejscu? Tam, te strony. Które strony? Lubelskie i tam, no, Białystok. Białystok, ale to wschód Polski, to nie zachód. No ale, moi drodzy, jak to Kurski powiedział, ciemny lud wszystko kupi. Ale w czasie tego zmasowanego ataku, dezinformacji, matactwa pisowskiego, wydaje mi się, że warto przypomnieć kilka faktów dotyczących liczby readmisji emigrantów, czyli cofanie do kraju, z których przyszli. I tutaj mieliśmy lata, w których rząd Zjednoczonej tzw. prawicy, czyli rząd PiS-u, przyjmował przez transfery dublińskie prawie 1000 osób rocznie, na przykład w roku 2017. W 2024 roku zrealizowano w sumie 331 transferów dublińskich z Niemiec, o 73 mniej niż rok wcześniej, oraz 357 przyjęć w ramach readmisji z Niemiec i tutaj o 207 mniej niż rok wcześniej. W okresie od 1 stycznia do 15 czerwca 2025 roku z Niemiec do Polski przekazano łącznie obu procedurach tylko 308 osób. W tym samym czasie, na tych samych zasadach, Polska przekazała Litwie ponad 200 obcokrajowców. A szarganie na polityczny użytek wizerunku funkcjonariuszy przez te pisowskie tituszki, podważanie poświęcenia naszych pograniczników i profesjonalizmu ich, tutaj uznać należy za po prostu, delikatnie rzecz ujmując, skandaliczne. Bo to, co robi dzisiaj Kaczyński rękami Bąkiewicza i tych wszystkich oszołomów, prowadzi tylko do jednego. Zdjęcie, które widzicie powiązane z tematem. Ci ludzie powinni być natychmiast pacyfikowani z całą możliwą siłą, o tym już mówiłem. Inaczej obudzimy się w obozowej rzeczywistości. Tak naprawdę PiS walczy z emigrantami, których sam sprowadził. Teraz przy kamerach Republiki bohatersko z nimi walczą, chcą rozwiązać problem, który sami stworzyli. Zresztą robili to już nieraz. To są jak strażak, który podpala, a potem ofiarnie gasi. Kreowali kryzys, winili opozycję, a potem grali wybawców tego kryzysu. No, ale co gorsza, ta strategia u pisowców wciąż działa i to pokazuje, jak mamy, nie wiem, głupi naród. Bo jak wiecie, fanatycy, widzowie telewizji Republika wszystko wchłaniają jak gąbka, łykają bez popitki jak młode pelikany. Największą bzdurę, jaką tylko z tej szczujni, z głośników tej szczujni się wyleje. Oni bezrefleksyjnie to łykają i powielają. Tu macie najprostszy przykład, no już tak chamskiej, już tak tępej propagandy, to by się sam Goebbels nie powstydził. Donald Tusk masowo ciężarówkami do Polski przewozi osoby z Afryki, z Bliskiego Wschodu, z Ameryki Południowej, tych, którzy zabijają, kradną i gwałcą na naszej polskiej ziemi. Powiem wam tak, te grupy agresywnych bandytów blokują granice z Niemcami. A polska policja w większości przypadków nie tylko nie reaguje, ale legitymizuje te nielegalne działania. Bąkiewicz, Matecki i inni ci
pseudoobrońcy na czele z politykami PiS-u rozpuszczają fake newsy o rzekomym zalewie emigrantów, podrzucają i organizują tak zwane patrole obywatelskie. To już nie jest państwo z kartonu, to już nawet nie jest państwo z bibuły, moi drodzy. Moi drodzy, fakt jest faktem, że Kaczyński nie pogodził się z wyborczą porażką, mówię o wyborach parlamentarnych. Choć PiS stracił większość parlamentarną, to zmanipulowane i oszustwo w wyborach prezydenckich oraz bezczynność służb i prokuratury tak naprawdę rozuchwaliły tego zaupierzonego obszczańca. Ostatnie dni jasno pokazują, że Kaczyński realizuje plan destabilizacji państwa. Jaki cel? Sparaliżować pracę Sejmu, Senatu, doprowadzić do chaosu konstytucyjnego i wrócić do władzy nie drogą wyborczą, lecz przez kryzys. W najlepszych tygodniach obóz PiS zamierza podważać legalność działań parlamentu. Zresztą PiS, jak wiecie, działa na wielu frontach. I granica, i parlament, wszędzie, gdzie tylko może. No a ci pseudoposłowie tej partii będą po prostu, i robią to i będą robić, kwestionować wszystko i nakręcać po prostu sztuczne kryzysy. Doprawdy też. Migrację, wyręczając... Robert Bąkiewicz, szanowna pani minister, nie jest dla mnie zobiektywizowanym źródłem informacji, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na granicy zachodniej. Pozwolę sobie mieć inne zdanie niż pani. Więc informuję pana, że tak się dzieje. Pani chwileczkę, czy pani osobiście, pani minister... Nie rozmawiam między innymi z mieszkańcami z Gorzelca, tak, rozmawiam z tymi, ale którzy mieszkańcy mieszkają z Gorzelca nie są w stanie pani powiedzieć, czy ci ludzie są wypuszczani, mówię o imigrantach, przez Siemoniaka na ulicę. Informuję pana, że Siemoniak między innymi i rząd odpowiada o to, w jaki sposób jest nad tym sprawowana piecza. Nie jest pan w stanie wytłumaczyć, jak można dopuścić, żeby dorośli mężczyźni byli w domach dziecka na przykład. I ostatnia noc to zdaje się 4 zatrzymanych przez obywateli nielegalnych migrantów. Pani minister, pani była chwileczkę, pani zwracam się do Katarzyny Lubnary. Pani minister, jedno zdanie, pani pozwoli. Pani Anna Zalewska, pani była z Jackiem Czaputowiczem w rządzie wspólnie, prawda? Tak, ale nie jestem w stanie w żaden sposób zweryfikować emocji, które są w tej chwili pani minister, po stronie... to pani mi każe wierzyć pani chwileczkę. To są fakty, to są działania. Pani mówi o faktach, o których pani usłyszała od mieszkańców jednej miejscowości. Tak, bo żyję z nimi na Dolnym Śląsku. Minister w pani rządach mówi, odnosząc się do twierdzeń też prezydenta, Andrzej Duda twierdzi, że premier Donald Tusk w porozumieniu z Niemcami sprowadza nielegalnych imigrantów do Polski, jednak Polska przyjmowała więcej imigrantów z Niemiec w czasach rządu Beaty Szydło. Czy ona także realizowała tajny plan Berlina? Pani mówi, że Czaputowicza nie jest pani zweryfikować, a Bąkiewicza jest pani w stanie zweryfikować? Wymagam od byłego ministra, który za to odpowiadał, żeby posługiwał się liczbami, źródłami tego po raz kolejny nieczynni wypowiadający już się pani pan mówię, mam dla pani liczby. Rząd Beaty Szydło sumiennie realizował zobowiązania, mówimy o przyjmowaniu tych ludzi. I cytuję pan ministra Czaputowicza. Tak, no bo właśnie, to jest wasz były minister. Ale jasne, pozwoli pani, nie ale pozwoli nie pani. podaje metodologii źródeł. 3000 pani minister. 3700 cudzoziemców, głównie z Niemiec, był przyjętych w latach 2015-2017. Mówi wasz minister. W sprawach migracji nikt państwa nie pogodzi, a ja nie znam podstawowych faktów, bo dla mnie Robert Bąkiewicz nie jest punktem odniesienia, dla państwa nie jest punktem odniesienia wasz były, czy dla pani minister, pani były kolega z rządu. W związku z tym mam tylko apel do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, żeby udzieliło informacji na ten temat. Ilu zarządów PiS-u, ilu teraz i realnie co się dzieje z tymi ludźmi, którzy w ramach readmisji trafiają z Niemiec do Polski, czyli to są imigranci, którzy trafili przez Polskę do Niemiec, a Niemcy nam ich zwracają. Moi drodzy, być może odnoszę mylne wrażenie, ale to jest moje wrażenie. A mam takie wrażenie, że aktualnie prowadzone są przy
całkowitej bierności ABW i policji, działania destabilizujące w zakresie polskich granic, sprawa fałszywej migracji ma wzburzyć Polaków i dać pretekst do przejęcia władzy. A wszystko to wpisuje się w strategię podważania legitymacji nowego rządu i wywołania wrażenia, że Polska pogrąża się w anarchii. Kaczyński oczywiście nie działa sam, wsparcie znajduje u niego tu tak zwane dublerzy Trybunału Konstytucyjnego, Duda, Nawrocki, a także część sędziów nominowanych przez ten pisowski neo-KRS. PiS prowadzi politykę takiej obstrukcji, atakowania. Atakowana jest prokuratura, która została sparaliżowana, podobnie jak ABW, czy atakowana Straż Graniczna. Nawet najbardziej oczywiste działanie, jak próba rozliczenia nadużyć poprzedniej władzy, przedstawiane są jako łamanie prawa. Narracja ta trafia na podatny grunt. W mediach pisowskich, czyli w telewizji Za Rubliki czy w Polsce 24. Do tej destabilizacji państwa przyłączyła się Konfederacja czy sam Kościół, co nie powinno dziwić. Jeśli uda się zdestabilizować sytuację i zepchnąć odpowiedzialność za chaos na tą nową większość oraz skłócić koalicję 15 października, tak naprawdę Kaczyński wygra. Ale to nie tylko scenariusz polityczny, bo realne zagrożenie dla porządku konstytucyjnego. Kaczyński nie cofa się dosłownie przed niczym. Wywołanie wojen domowych w instytucjach, paraliż legislacyjny, odmawianie publikacji ustaw, ignorowanie wyborów niezależnych sądów, wszystko już obserwowaliśmy. Teraz te same metody mają służyć innemu celowi. Powrotowi do władzy za wszelką cenę, kosztem demokracji. I tak jak powiedziałem, Kościół uczestniczy w tym w pełnej skali. Jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem. Historia straszliwie udowodniła prawdę tego powiedzenia, a w naszym hymnie każdy hymn wyraża ducha narodu, jego doświadczenia. W czwartej zwrotce, której niestety nie śpiewamy, możemy usłyszeć: Moskal, Niemiec nie osiędzie, gdy jąwszy pałasza, hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza. Nie śpiewamy tej zwrotki, a przecież ona wyraża sumę naszych historycznych doświadczeń. Moi drodzy, pozwólcie, że zakończę mniej więcej tym akcentem, gdzie pan biskup założył odświetną sukienkę i zaczął pluć swoim kościelnym jadem, grać do bramki pisowskiej, ale Konfederacja to jest taka konfederacja krzyża i faszyzmu. Jako prawica idealnie, pięknie, książkowo depczą Ewangelię, wskrzeszając trupa brunatnej Europy. Kolorowi cudzoziemcy to śmieci. Nie, to nie jest cytat z Mein Kampf. To nie jest hasło z ulic Drezna 1933 roku. To słowa Krzysztofa Bosaka, wiceprzewodniczącego Konfederacji, wypowiedziane publicznie w XXI wieku w Polsce, w kraju, w którym sam był ofiarą, w kraju, w którym
Polska, mówię o Polsce, była ofiarą nieludzkiej segregacji, kuźwa, już nie mogę dłużej gadać, ekstremistycznej ideologii. Wbrew temu, co próbuje sugerować właśnie to całe środowisko medialne, wypowiedź ta nie była niefortunną metamorfozą. Była dokładnie tym, czym brzmiała. Propagandą, dehumanizacją. Ale o tym może w następnym materiale, bo nie chcę robić, że tak powiem, tasiemców. Powiem tylko tyle, że większe zagrożenie dla Polski i dla Polaków niosą ci pseudopatrioci, pseudoprawicowcy na chwilę obecną niż ci emigranci. Rzecz jasna, piszcie, komentujcie, oceniajcie. Jak wiecie, jestem ciekaw waszego zdania. Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górę, łapki w dół. No i rzecz jasna wszystkim bardzo dziękuję za wspieranie tego kanału. Naprawdę jeszcze raz podkreślam, że bardzo to doceniam i bardzo mi to pomaga. To, że jesteście, tak mówiłem, dajecie mi kopa do robienia następnych programów, moich wywodów. Także na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję i widzimy się w następnym materiale. W następnym materiale będę kontynuował to, co zacząłem dzisiaj. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć. Idzie ruch obrony granic.